Witam moich widzów. Jestem w Mississippi i z tym ładunkiem lecę w okolice Nowego Orleanu. Dlaczego zjechałem dzisiaj, chociaż mało kiedy to robię, zjechałem na truckstop, akurat Lowe's. Mało kiedy używam tego truckstopu, ponieważ tutaj nie tankujemy i tak dalej, ale zjechałem specjalnie, ponieważ te truckstopy, a raczej sposób, w jaki parkujemy na nich, będzie tematem tego odcinka. Temat generalnie można powiedzieć błahy, parkowanie. No, w czym problem? Po co temat? Czy to takie ważne? Osobiście uważam, że może nieważne, ale na pewno dla Was będzie ciekawe, może nie intrygujące, ale inne, bo Europa. Słuchajcie, jedziemy sobie autostradą, planujemy parkowanie na parkingu, na gas station. Zjeżdżamy w prawo zjazdem, patrzymy w lewo, w prawo, jest rajka na godzinie 10, wjeżdżamy nią oczywiście, że tak powiem, przodem, tak? No właśnie. Zaciągamy hamulce, słuchajcie, i atakujemy slipper, bo trzeba odgrzać pulpety, które przygotowała żona, teściowa, tudzież kochanka. Czy na pewno tutaj my robimy to samo? Czy my tutaj robimy tę samą czynność? No zjeżdżamy oczywiście identycznie, ale czy przed zaciągnięciem tego hamulca końcowego już w rajce, tutaj nazywamy to spotem, czy tylko robimy to? Czy my tutaj robimy dokładnie to samo, co kierowca europejski? Czyli wjeżdża na parking, parkuje, zaciąga hamulec. Obejrzyjcie mój film do końca, on nie będzie długi, czysto techniczny, merytoryczny. A zobaczycie czynności, jakie my tutaj musimy zrobić, zanim zaparkujemy już stricte tutaj w tej rajce, czyli w spocie. Ten odcinek, słuchajcie, poświęcę na kilka rzeczy, ponieważ oprócz truckstopu pokażę Wam jeszcze inne miejsca, którymi my tutaj posiłkujemy się z uwagi na to, że nie ma tych parkingów. Jest tyle trucków, nie ma parkingów i zobaczycie, gdzie jeszcze my wykorzystujemy miejsca, żeby stanąć, co będzie dla wielu, bo nie mówią, że wszyscy tego nie wiedzą, ale wielu z Was nie będzie wiedziało. Oczywiście tutaj jeżdżący wiedzą, ale Europa tego nie wie, nie wiedziała, nie interesowała się kiedyś, wcześniej i myślę, że to Was zaciekawi, ponieważ mnie 20 parę lat temu to zaintrygowało i zdziwiło bardzo. Będą różne miejsca, różne parkingi, będzie, słuchajcie, włączę tutaj tripaka, czyli chłodzenie, bo jest bardzo ciepło w ogóle, no nieważne. Użyję tu też, słuchajcie, drona, żeby Wam z góry pokazać całość, jak to techniczno-fizycznie wygląda. Także serdecznie Was zapraszam, ponieważ jeśli do końca zostalibyście i umiecie czytać między wierszami, to również dowiecie się, i to jest bardzo istotne, kto tak naprawdę wrobił królika Rogera. Serdecznie zapraszam. Tutaj to miejsce to jest typowy truckstop o nazwie Lowe's. To nie jest tematem tego odcinka truckstop a gas station w Europie, to są dwie całkowicie różne sprawy. O tym tutaj w tym odcinku nie będę mówił, ale na pewno pokażę Wam różnicę między gas station typowym autostradowym w Europie, czy to jest Polska, Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy, tak zwane autogrille, czy tutaj te typowe truckstopy. Słuchajcie, tutaj ten, z tego co widzę, nie byłem tu chyba nigdy na nim, bo nigdy nie zajeżdżam na Lowe'sa, ale mniejsza z tym,
On tutaj jeszcze jest szeroki, słuchajcie. Chodzi o sposób parkowania. Nie będę mówił o warsztatach, o środku, o budynku, o nawierzchni. Tutaj jeszcze jest, widzę, w miarę ok. Tylko o sposobie parkowania. Spójrzcie. Cały dzień chciałem zatrzymać się w Memphis i ponagrywać to z góry. Słuchajcie, miałem potężny wiatr. Ja nawet nie mogłem się rozpędzić. W sumie tylko jechałem maksymalnie 62 mile na godzinę. Miałem wiatr w szybę czołą. Spójrzcie na odległość tutaj. Co my tutaj robimy? Wjeżdżamy z tamtej strony, albo od strony pomp, zależy, albo tutaj z tej jest wjazd. Spójrzcie, my tutaj tak naprawdę zawsze na trackstopach musimy cofać. Słuchajcie, musimy cofać tak, jakbyśmy byli na firmie. Cofamy pod rampę. Tutaj mówimy to duck. Rampa to zawsze jest rampa wjazdowa i wyjazdowa z autostrady. Tutaj, słuchajcie, zawsze musimy cofnąć. I teraz tak, tutaj jeszcze jest miejsce. Jak wjedziemy tutaj z tej strony, wiadomo, cofanie na prawą stronę to jest mega ryzyko przede wszystkim. To jest bardzo niebezpieczne. Pozostaje nam cofnąć tylko tutaj. Tutaj w ogóle nie ma żadnego miejsca, bo już tutaj tędy wjeżdżałem. Widzieliście zresztą. Spójrzmy ten samochód. To jest sam koń. Chcę wam pokazać, jak tutaj kierowca będzie cofał. Generalnie tutaj jest najwięcej stuczek. Samochody są bardzo uszkodzone. Błotniki, kornery, narożniki. Przy wyjazdach i również przy wjazdach. O co chodzi tutaj z tym ryzykiem i stresem? Bo tutaj, słuchajcie, wjazd na trackstop jeszcze jest w miarę wcześnie, jest niedziela. Wjazd na trackstop to jest stres, to jest bardzo niekomfortowa sytuacja, chyba że jest przed południem, jest dużo rajek wolnych, mamy dużo miejsca, cofamy sobie spokojnie. Ten będzie cofał, spójrzcie. To jest też Peterbilt, taki sam jak ja jeżdżę. Za każdym razem, tutaj nie ma innego wariantu, słuchajcie, w Ameryce na trackstopie zawsze cofamy. I teraz słuchajcie, w zależności od tego, jak są postawione traki oczywiście, tam gdzie on cofa, czy są wysunięte do przodu. Niektórzy się bardzo wysuwają do przodu, skracając tutaj nam pole manewru. Tutaj, słuchajcie, nie ma gdzie się wyciągnąć. I tu jest właśnie ten problem. Trzeba wejść w światło rajki idealnie. Tutaj ten samochód, z uwagi na to, że też nim jeżdżę, ma, słuchajcie, dużo mniejszą oś skrętu. Nie chcę go skoszować, bo patrzę się, on to widzi. W tym momencie tutaj, no, on ma tam, słuchajcie, po prawej stronie nie ma nikogo, także czuję się, nawet jeśli wjechał źle, poprawi się. Tutaj to cofanie na każdym trackstopie, słuchajcie, to jest, jak jest bardzo ciasno, mamy tylko jedną rajkę w środku i między traki cofamy. Z uwagi na to, że nie ma gdzie się wyciągnąć, musimy wejść idealnie. Tutaj nie ma miejsca na błędy. Te wszystkie utrącone narożniki w samochodach, jest ich naprawdę bardzo dużo w sieci, na Instagramie, na Facebooku i tak dalej. Widzimy jak oni wjeżdżają i również jak wyjeżdżają, ponieważ, no właśnie, wyjaśnię, o co chodzi. Parkujemy sobie spokojnie, tak, zobaczcie, jak on krzywo wjechał w ogóle, dlatego on tak właśnie, bo dużo miejsca ma i w ogóle nie wjechał w swoją rajkę. Ale miał prawo nie wjechać, bo nic się nie dzieje, nie ma nikogo. On sobie teraz wstaje, słuchajcie, i jedzie o 4 rano, wstaje, wszyscy jeszcze śpią i chce wyjechać. Wystarczy, że tutaj te 2-3 samochody, albo nawet jeden, na wprost niego, nie wjedzie zbyt głęboko. Będzie wysunięty, bo nie popatrzył, bo jest dupa z uszami, że tak powiem. On tutaj już będzie miał potężny problem, żeby wyjechać.
Jeśli jego osie są tylnie już jest maksymalnie rozciągnięty, a on ma oś, on ma sprida, może go skrócić tą ostatnią oś, ale mniejsza z tym. Nieważne, czy jest krótki na osiach, czy jest długi, on może mieć potężny problem, żeby wyjechać. Dlatego właśnie ja unikam trackstopów. W tygodniu, jeśli ja wiem, że muszę czekać 2-3 dni, chociaż nigdy nie wiem, że to jest 3 dni od razu, ale jeśli jest na przykład czekanie i wiem, że jestem w Los Angeles, muszę czekać, oczywiście jadę na trackstop. Szukam miejsca najlepszego do wyjazdu i takiego, żeby mi nikt narożnika nie strącił, ponieważ tutaj to jest na porządku dziennym. Niestety, spóźniłem się z tym nagrywaniem, ale ja nie mogłem wcześniej, ponieważ miałem potężny wiatr. Nic nie szkodzi, wracamy do traka. Tutaj to jest idealne. W Europie oczywiście jest sprawa prosta. Wjeżdżamy na gas station, wjeżdżamy na stację benzynową i parkujemy. Generalnie to trwa w sumie 20 sekund. Tutaj niestety nie. Dochodzi deszcz, dochodzi ciemno. Naprawdę jest, oczywiście nie tutaj, bo tutaj jest bardzo easy, ale to jest potężny problem cofnąć tutaj w te rajki. Pokazałem Wam tutaj namiastkę tego cofania. Robi się ciemno, słuchajcie, już nie będę nagrywał nic. Jutro zjeżdżamy na inny parking, potem jeszcze na inny, potem jeszcze na rest area, potem jeszcze na to inne miejsce, które pokażę Wam, gdzie my tutaj trakami jeszcze możemy stawać. To nie są parkingi, to nie są parkingi tak zwane rest area, to nie są trackstopy. Zdziwicie się, zostańcie ze mną dalej, ponieważ będzie coraz ciekawiej. Nie jeden powie, a w czym ty masz w ogóle problem? Cofnąć do rajki, do spatu, w nocy, na ciasno. Nie chcę tutaj przechwalać się, że jestem mistrzem w cofaniu. Nie jestem żadnym mistrzem w niczym, ale wychodzi mi to bardzo dobrze, nawet w najtrudniejszych warunkach, ale to nie o to chodzi. Tutaj popełnić błąd to jest chwila. Ja mam problem, żeby cofnąć, jak mam 5-10 rajek pustych, to myślę pół godziny, którą wybrać, popełniam błędy. Jeśli mam ciasno, wchodzę idealnie zawsze, ale słuchajcie, tutaj te błędy, tutaj nie ma w ogóle góra, bura, ciotka zielińska, bo tutaj ludzie lekceważą po prostu problem. Mało kto wychodzi z samochodu w trakcie łamania się, wjeżdżania, jak jest w połowie manewru. Mało kto wychodzi, bo uważa, że to jest wstyd i hańba dla jego doświadczenia, umiejętności. To jest największy błąd, jaki można robić, tak właśnie myśleć. Oczywiście ja często wychodzę nawet 5 razy i patrzę, jak jestem ustawiony, pod jakim kątem jest cały bok naczepy względem konia, względem innych traków z tyłu. Cały czas obserwacja, analiza, żeby nie popełnić błędu, bo właśnie ci, co uważają, że są tacy zajebiści, popełniają właśnie te błędy i uderzają. Skreczują samochody, rozwalają je. Tak właśnie jest, słuchajcie. Ale okej, patati, patata, idziemy dalej na miejsce akcji. Jest fantastycznie, ponieważ jest już prawie ciemno, nie ma nikogo, ale czekamy. Czekamy cierpliwie, ponieważ tutaj na pewno ktoś przyjedzie i będzie cofał. Zobaczycie, ile mu to zajmie czasu, czy to jest problem faktycznie, czy to nie jest problem. To nie jest Wam, żeby pokazać, że to jest nie wiadomo co, ale chciałbym, żebyście mieli porównanie między Waszym końcem dnia, czyli już zjechanie na parking, odpoczynek. Tutaj jest to właśnie inaczej i zobaczcie to na własne oczy. Tak, gwoli ścisłości, ten trackstop, ta sieciówka Loves, to jest jedyny trackstop w Stanach, gdzie wszystkie parkingi są zawsze, słuchajcie, darmowe. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ zauważyłem, że od kilku lat
coraz więcej, Truckstopów ma coraz więcej miejsc płatnych. Kalifornia generalnie 100% parkingów ma lub w połowie, lub w 1/3, 1/4 miejsc parkingowych płatnych. Około $22-25 za jedną dobę stania. Wschód generalnie, ostatnio byłem w stolicy stanu Nowy Jork, Albany. Tam był cały pilot, wszystkie miejsca, słuchajcie, płatne. Nie było ani jednego miejsca darmowego. Dlaczego tych truckstopów jest coraz więcej w każdym rejonie Ameryki i coraz więcej miejsc parkingowych płatnych? To jest prosta kalkulacja, biznes. 25, niech będzie 50 miejsc płatnych albo nawet więcej. To jest w granicach razy drzwi od 30 do 40 tysięcy dolarów miesięcznie za sam parking. Mówimy o potężnych pieniądzach. Wjeżdżają traki, idziemy nagrywać. Mam okulary, jest ciemno, ale ja nimi nagrywam. Ray-Ban. No dobra, jedzie jakiś tank. Co on tu będzie robił? Luka situation. Tutaj wjeżdżając z tej mańki, oni są już na pozycji straconej, ponieważ tylko na blańca, czyli na stronę pasażera, te są już zajęte rajki, także on może robi nawrotkę i będzie atakował tutaj, zobaczymy. Tak jest, jedzie. Nawrotkę zrobił i zobaczymy, co on teraz, czy on tutaj pojedzie. On tutaj ma miejsce wolne i zgadza się, on tutaj będzie cofał. On tu ma jeszcze tam jedno wolne, także no a nie, tam ma zajęte. Złe podejście. Za krótko. Dobra, generalnie jest w środku. Jedzie kolejny, pewnie kolega. Nie, to już jest Lowstar. Tak jest. To tak za szybko jak na Truckstopie. Czekamy. Nie, ten raczej nie. Nie, bo ja bym szedł bliżej. Gdybym miał cofać, to bym szedł. No, wjeżdża. O, wjeżdża, winę tu. A to sam koń. No dobra, myślę, że on będzie cofał. Nawrotka. No, gdzieś tam próbuję jeszcze szczęścia gdzie indziej, ale może ma tam jakieś rajki wolne. Ale dobra, cofa. Niektórzy wjeżdżają, mają 2-3 rajki puste,
Dużo miejsca. Przód tutaj wolny, bo akurat nie ma nic, żadnych zabudów. A wybierają gdzieś tam ciasną, męczą się i tak dalej. No, brak pomyślunku, mówiąc krótko. Zwątpił. Sami widzicie, że cofanie tutaj to jest problem, to jest stres, to jest potężny, słuchajcie, dyskomfort przed samym zaparkowaniem, gdzie człowiek już jest zmęczony po całym dniu pracy i by najchętniej by właśnie jak najszybciej zaciągnął hamulec i zjadł, położył się, nieważne. Tutaj to jest koszmar, koszmar, koszmar. Ale dlaczego tak jest? Spójrzcie, ten trackstop tutaj, czy wszystkie inne w ten sposób, usytuowując samochody, traki, po prostu te parkingi, te place, te miejsca pomieszczą dużo więcej samochodów niż miały być jakieś przejazdy. No to bardzo łatwo to wizualnie widać, że na tych trackstopach tutaj jest bardzo duża ilość samochodów od 100 do 250. Czy są takie parkingi w Europie? Raczej nie ma takich. Ile? 50? Pamiętam, że pod Radomskiem był taki największy chyba trackstop. To już takie mówię, bo tam był prysznic, tam były pralnie. Widzicie, zobaczcie. Pomoc. Aczkolwiek on tutaj ma bardzo dużo miejsca, ale on sobie to jest kierowca. Rozsądny kierowca wyszedł zobaczyć, co bardzo pochwalam i popieram. Mądry jegomość, mówiąc krótko. Widzę, że doświadczony gość. Ale czy wejdzie w rajkę, słuchajcie, bo tutaj jest ok prosto, bardzo, bo ma dużo miejsca, ale spójrzcie, on już tyłem naczepy uderza generalnie, uderza w wirtualnego traka. Nie ma go dzięki Bogu, ale on to wykorzystuje. Jakby były traki, jeden, bo tutaj są dwie rajki wolne, nie byłoby tak kolorowo, nie byłoby tak łatwo. Nie będziemy kręcić do końca, bo nie ma sensu. On już jest prawie w środku. Chodziło mi tylko o pokazanie czynności, która niestety, ale pogarsza życie. Na dziś to już by było tyle. Jutro wrzucamy rano Nowy Orlean. W sumie to nie jest Nowy Orlean, ale to jest nad Nowym Orleanem. Nowy Orlean, słuchajcie, przepiękne miasto. Oczywiście dzielnica francuska to jest coś, co trzeba zobaczyć. Byłem tam już kilka razy. Pięknie, pięknie, pięknie. Jest bardzo ciepło. Ja przebieram się i robimy trening.
DJI Mavic 2 Pro, jeden z lepszych dronów na rynku. Sorry, że tak wszystko robię szarpaniem, ale dawno już nim nie latałem. To po pierwsze. Po drugie, jednego już zgubiłem w Las Vegas, także jestem uczulony. Słuchajcie, tak właśnie wygląda. To są zjazdy, wjazdy na autostradę i wyjazdy. Nie ma tych takich ślimaków, że już jak zjedziesz z autostrady, podobnie w Europie, to już się nie wiedzie. Trzeba tam oberka kręcić gdzieś tam na parkingu, stacji i tak dalej. Tutaj nie, tutaj pomylimy się, słuchajcie, i możemy szybko wskoczyć, wrócić na autostradę. Jeśli nie ma zjazdu, to jest wcześniej znak, że jest brak możliwości ponownego wjazdu na autostradę. Tutaj te pobocza nie są specjalnie zrobione jako parkingi, po prostu wykorzystujemy je. Słuchajcie, nie ma tak, że w każdym stanie takie exity, takie rampy wjazdowe i wyjazdowe są. Nie jest tak. Pensylwania, owszem, są. Pamiętam czasy, jak jeszcze można było stawać. W tym momencie jest 200 znaków na jednej rampie, no parking. Floryda też nie ma. Kalifornia Północna raczej nie. Południowa tak, bo step, preria jest na możliwość. Generalnie nawet jeśli jest znak zakazu, no parking, wstajemy. Czasem to już od woli policjanta, jak podjedzie. Są przypadki, słuchajcie, w Georgii widziałem, każdemu budził puk, puk, odjeżdżać. Oczywiście wcześniej mandaty. Słuchajcie, to jest z tym różnie, ale o co chodzi? Chodzi o to, że wykorzystujemy właśnie tutaj te pobocza na rampach wjazdowych i wyjazdowych. Jako gdyby tego nie było, tam dalej, na parkingach, na truckstopach byłby totalny kocioł. Wyłączamy mojego drona, lecimy dalej.
Tutaj właśnie, słuchajcie, to jest rest area, parkplac, parking, strefa, obszar do odpoczynku. Bardzo to jest jedyny parking w Ameryce, który jest albo taki sam, albo bardzo, bardzo zbliżony do parkingów w Europie, czyli chodzi tu głównie o wjazd i wyjazd, sposób parkowania, sposób wjeżdżania i wyjeżdżania z tego. Czyli co, wjeżdżamy, słuchajcie, i tak samo wyjeżdżamy. Nie ma żadnych cudów typu cofanie, szukanie, modlitwa, Boże, żebym tylko nikogo nie uszkodził, tym bardziej w nocy, w deszcz i tak dalej. To jest jedyny taki parking. Jest jeden problem z tymi parkingami, że jest ich bardzo mało. Widzieliście znak tam, obiekt monitorowany, bo tutaj są często kamery, chyba w Arkansas, nie pamiętam czy w Iowa, nie, w Iowa nie. Jest normalnie security, jest guard, budka, kamery, on pilnuje i tak dalej. Często policja wjeżdża, patrzy, wyjeżdża. Jest, można powiedzieć, bezpiecznie, ale jest taki problem, że ich jest bardzo mało. Ten znak mówił, że kolejna rest area jest za 49 mil, czyli niecałe 80 km. Tego jest bardzo mało. Floryda, Iowa, Nebraska, co 30 mil, 40, tam niecałe 50 km. Też bardzo mało, gdzie tam, tutaj jest około 30 miejsc, a tam, słuchajcie, tych miejsc jest może 10, może czasami 5, 7, różnie, bardzo mało. My dlatego wykorzystujemy tutaj te rampy wjazdowe na highwayach, bo musimy. Nie to, że chcemy, my musimy. Ponieważ jest bardzo mało parkingów, a potężna ilość, niby kryzys, ale jest potężna ilość traków na autostradzie w pracy. To jest inny temat. Tak to wygląda. To nie pokazuję po to, żeby chwalić, krytykować, żebyście mieli obraz mniej więcej jak to jest w Ameryce. Rest area to wygląda mniej więcej podobnie lub tak samo dokładnie jak w Europie. Sytuacja niepogodowa, bo jest piękna pogoda, Mississippi, lecz, no, tak to może ujmę, logistyczno-personalna nie pozwala mi pokazać Wam, co się dzieje na trackstopie w dzień. Zauważyłem to już przed świętami, bo byłem święta w trasie również w Nowym Jorku. No nieważne. Jest bardzo mało tracków i na highwayu, i na parkingach. Ludzie wzięli sobie po prostu off, wolne dni. Tydzień, dwa, nie wiem. Nie ma, słuchajcie, kogo nagrywać, ponieważ tutaj te wszystkie spoty są puste. Miałem puścić drona. Piękny widok, wszystko widać, jak oni cofają i tak dalej. Może puszczę, ale to nie będzie to samo. To nie będzie to samo, ponieważ no tutaj jest po prostu jak na Marszałkowskiej, po prostu na każdym parkingu tak mniej więcej, no może nie na każdym, nie chcę przesadzać, ale w większości na parkingach te parkingi to jest kocioł, wjazdy, wyjazdy, koreczki, nie koreczki. Jest pusto, nie ma traków, puste miejsca, dużo miejsca, nie ma tego stresu. Wiadomo o co chodzi, jak jest wiele miejsc, możemy łatwo stanąć, a chciałem pokazać Wam, jak naprawdę to realnie wygląda
w dni robocze, nie w święta i tak dalej. No nie trafiłem, ale no trudno, słuchajcie, wyciągam drona, pokażę wam, chcę to skończyć. To będzie taka namiastka tego, co jest naprawdę. Musicie sobie już to wyobrazić, trochę dodać, nie przesadzać. Jest ciasno, jest gęsto, jest niebezpiecznie, jest stresująco. Może nie dzisiaj, ale tak jest w 90% na trackstopach. No właśnie. Nie będę puszczał już drona, za chwilkę będzie ciemno. Spójrzcie tutaj na to. Tutaj ta odległość między tamtymi rajkami a tymi, słuchajcie, ona jest krótsza, mniejsza niż długość całego zestawu. Zobaczcie, ile on ma pełno miejsc. Spójrzcie. Ja jestem maksymalnie cofnięty. On ma bardzo dużo miejsca i też nie wchodzi na pewniaka, że tak powiem. I tak właśnie jest na trackstopach. Myślę, że 99,9 kierowców powie trackstop ciężko, ale przyjeżdżają, tak, bo to nie jest tematem tego filmu trackstop, a gas station to, o czym mówiłem na początku. Zobaczcie, tutaj jakby wstały traki, to już by było, wiecie o co chodzi. Trackstop amerykański, a gas station europejski to są dwie całkowicie, słuchajcie, sprawy. No oczywiście jeszcze kaszanka. Dwie całkowicie różne sprawy. Tutaj zjeżdżają, dlaczego? No ja też pewnie bym zjeżdżał, gdybym potrzebował codziennie obejrzeć telewizję, codziennie kupić to amerykańskie jedzenie. Nie jadam, nie jem, nie oglądam i nie piorę skarpetek każdego dnia. Tak to właśnie wygląda. Wjechał. Na koniec, słuchajcie,
powiem Wam, że dzisiaj jest właśnie, są święta, okres noworoczny, mało traków. Nie pokazałem tego tak, jak chciałem pokazać. Niestety siła wyższa. Ale zapewne jesteście kierowcami, czy w Ameryce, czy w Europie, to potraficie sobie tutaj dodać wiele rzeczy, wiele traków. Jest gęsto, tłoczno, niebezpiecznie. Na koniec Wam powiem, że ciekawostkę, może mało interesującą, ale unikam. Ja dzisiaj oczywiście jestem, mam 40 mil, dalej pick-up rano i lecę z tym do stanu Waszyngton i mój trip będzie tematem kolejnego mojego filmiku. Pokażę Wam w 30 minut taką długą trasę, ale dzisiaj jestem, bo wiedziałem, że tu przyjechałem w sumie rano. Pick-up jest jutro, ładunek, załadunek. Wiedziałem, że będzie dużo miejsca, spokój, cisza. Też wiedziałem, że będzie mało aut. No nieważne, słuchajcie. Ja wybieram rampy wjazdowe i wyjazdowe. Jeśli jadę na przykład do późna, rampa wjazdowa, nieważne gdzie jestem, korzystam, mam ciszę, spokój, zero hałasu, bo tu silniki warczą i tak dalej. Na rampach wjazdowych jest zawsze dla mnie lepiej. To jest ciężkie do uwierzenia, ale naprawdę ja preferuję, ponieważ nie tracę tutaj pół godziny czy godzinę na męczenie się. Okazuje się, że nie ma nic, muszę wjechać dalej, zegar idzie, etc. Wszedłem do środka, bo słuchajcie, już jest zimno. Także jako numer 2 wybieram Rest Area. Jeśli tylko jest miejsce, tych miejsc no nie ma, zależy jak długo jedziemy. Podobnie jak w Europie. Im wcześniej staniemy, tym mamy większe szanse na znalezienie dobrego miejsca, w ogóle miejsca. Także rampa dla mnie, Rest Area na końcu taki właśnie trackstop jak tutaj. Tak to wygląda. To cofanie, słuchajcie, nie jest przyjemną rzeczą. Wjeżdżanie, parkowanie, szukanie parkingu. Tutaj jest dużo miejsca. Dużo jest tych przestrzeni na wprost, co daje te możliwości, wiadomo. Ale nie jest tak, słuchajcie. W 90% te trackstopy to jest ciasnota na maksa, te spoty są wąskie. Często firmy są lepiej skonstruowane, zaprojektowane. Te daki oczywiście są też na żyletki, ale często firmy są lepsze dla kierowcy niż parkingi w Ameryce. Dziękuję Wam uprzejmie za oglądanie mnie. I kolejny odcinek będzie o mojej trasie tutaj stąd z Mississippi do Washington State. To będzie około 4000 km i pokażę Wam w 30 minut, jak taka trasa wygląda. Czy ona też różni się od Waszych tras typu Warszawa-Lizbona, Warszawa-Paryż, etc. Dziękuję za uwagę i dobrego w nowym roku szerokości.